Jesteśmy w Etiopii. Jest całkiem przyjemnie. Nie wiem, dlaczego Patec mówił, że to najgorsze lotnisko świata. Toaleta była ok. Prawie zabiłam 2 telefony. Nas jeszcze nie gonił, nie okradł. No to zaczynamy nasz wyjazd do Etiopii. Plecaki spakowane. Samolot już czeka na lotnisku, tym razem korzystamy z Ethiopian Airlines. Mamy miejsce przy oknie, więc możemy podziwiać fantastyczne krajobrazy. Etiopia nie jest naszym pierwszym wschodnioafrykańskim krajem, który odwiedzamy. Wcześniej byliśmy w Kenii, Tanzanii, Ugandzie, ale wydaje nam się, że będzie to zupełnie inne doświadczenie niż te poprzednie. Jesteśmy w Etiopii, na lotnisku wylądowaliśmy. Jest całkiem przyjemnie. Idziemy po jakąś taksóweczkę. Nie wiem, dlaczego Patec mówił, że to najgorsze lotnisko świata. Toaleta była ok, szybko wyszliśmy, nie było problemu. Jesteśmy w centrum Addis Abeby. Czekamy na jedzonko w miejscu z takim widokiem. Zjedliśmy typowo europejski obiad przy placu Meskel, a później spacerem obeszliśmy najważniejsze atrakcje stolicy. Pierwszy dzień w Etiopii za nami, powoli. Addis Abeba nam się bardzo podoba, nie wszystkim, ale ja uważam, że jest całkiem znośnym miejscem. Nic się nie wydarzyło, poza tym, że sama byłam zagrożeniem dla wszystkiego, co się działo. Prawie zabiłam 2 telefony. Ludzie przemili, wciąż nas witają w Etiopii. Nikt nas jeszcze nie gonił, nie okradł. Jest czysto, ciepło. Myślę, że powyżej oczekiwań. Chociaż dupy nie urywa i nie zobaczyliśmy niczego ciekawego poza ludźmi, poza ich życiem codziennym. Ciekawe co dalej. Myślę, że będzie okej. Jedziemy taksówką. Musieliśmy iść jakieś 100 metrów, może 150 do pana, który nie raczył podjechać. Nie zna. Nie zna trasy, więc prowadzimy go. Mamy nadzieję, że dojedziemy. Dosyć trudny to był dzień. Zdążyliśmy wyjść tylko tak naprawdę na pół dnia na miasto. Pierwszy dzień w Etiopii. Długi lot nas troszeczkę dojechał. Okazało się, że jesteśmy jednymi z nielicznych turystów, którzy tak naprawdę zatrzymują się tutaj w Etiopii. Zupełnie inaczej niż zwykle, bo zazwyczaj jest tak, że jest olbrzymia kolejka do miejsc, do których jedziemy i tam stoimy na przykład godzinę, żeby przejść Kontrolę paszportową? Tak, kontrolę paszportową. Dzisiaj byliśmy pierwsi, mimo że wcale się nie śpieszyliśmy. Także w Ethiopian Airlines większość ludzi leciała dalej do Kenii, a tylko Niemcy zostali w Etiopii. Nie tylko do Kenii, na południe Afryki również. Inne kraje zdecydowanie cieszy się dużo większą popularnością niż Etiopia. Ale to też widzieliśmy dzisiaj spacerując, że nie spotkaliśmy żadnego turysty z Europy. Z Europy nie tylko, Prawda? po prostu nie widzieliśmy ludzi białych. Plan jest taki, że jutro lecimy dalej. 6 rano mamy transfer na lotnisko i samolot do Mekele. Jest bardzo tanio, taksówki nas wynosiły zazwyczaj około 12 zł. Piliśmy dzisiaj najtańszą kawę, w życiu przynajmniej ja, za niecałe 4 zł. Ceny są takie bardzo przyjemne. Ludzie też są sympatyczni. Z naszych obserwacji bardzo wiele osób nas, szczególnie młodych, zaczepiało. Dużo osób nam życzyło przyjemnej podróży. Wszyscy nas też ostrzegali, żebyśmy byli bardzo ostrożni. Warunki w hostelu są takie raczej słabe. Nie, no jest to słabe, są typowo afrykańskie warunki. To były afrykańskie. Więc jest całkiem Dzisiaj mieliśmy jedno takie zetknięcie z tym, że pod prysznicem jest kontakt i trzeba uważać tak naprawdę, żeby go nie zalać wodą. Życie. Drugiego dnia bez problemu Ethiopian Airlines dolatujemy do Mekele. Od razu po odebraniu nas przez pana zaczęliśmy kierować się w stronę pustyni, a to było błędem, ponieważ wycieczkę mieliśmy zarezerwowaną dopiero na kolejny dzień. Na szczęście szybko się zorientowaliśmy i
udało nam się dotrzeć do naszego hotelu. Mekele i nasz widok z hotelu. Hotel. Tam jest góra z krzyżem. Tu ludzie sobie spacerują. Chodzą tuk-tuki. Mekele jest jednym z większych miast Etiopii. Zamieszkuje go około 600 000 osób. Posiada jeden uniwersytet. Natomiast jest zdecydowanie mniej rozwiniętym miastem niż sama stolica. Mekele znajduje się na północy Etiopii i jest ważnym ośrodkiem turystycznym, dzięki któremu turyści mają dostęp do pustyni Danakil oraz świątyń wydrążonych w skałach. Miasto rozwinęło się szczególnie w XIX wieku, za panowania cesarza Johannesa IV. Uczynił on Mekele jedną ze swoich głównych siedzib. Do dziś w Mekele znajduje się jego pałac, który mamy właśnie w planach odwiedzić. Opowiadaj teraz, czego się dowiedziałeś. Pałac Johannesa IV, dzięki któremu Etiopia miała złote czasy. Tak dobrze sobie radził, że tak naprawdę na pustyni wybudował całkiem spore miasto, jakim jest Mekele. Ten pałac, w którym właśnie byliśmy. Dzięki niemu Etiopia zwyciężyła 17 prób podboju przez Egipcjan. Mogę pokazać parę robiące sobie zdjęcia słówne. Jedno mieliśmy w środku, ale nie chcieliśmy im przeszkadzać. A więc wracając, Johannes oprócz tego, że 17 razy wygrał z Egipcjanami, to również wygrał 2 wielkie wojny z Włochami, którzy próbowali najechać ten kraj. Podczas jednej z tych bitew został ranny i niestety zmarł. Natomiast o złotych czasach Etiopii może świadczyć to, że za jego panowania do Etiopii należało Dżibuti, należała Erytrea i mieli wspólny język, mieli tą samą kulturę, więc byli tak naprawdę jednym narodem. A niestety po jego śmierci, jak to bywa, wszystko się rozpadło. I kolejny król wybudował stolicę w Addis Abebie. Tak, dokładnie. Teraz mamy plan na małe jedzenie. Kawa, rytuał kawy, który w Etiopii jest dosyć bardzo mocno rytualny. Ale od razu widać, że Mekele jest dużo biedniejsza od Addis Abeby. Jest bardziej lokalne, jest pomieszanie osób w garniturach z ludźmi w ludowych strojach. I jak zaplanowaliśmy, tak zrobiliśmy. Czyli zjedliśmy olbrzymi półmisek lokalnych specjałów. Wypiliśmy kawę, a nawet 2. Jedna klasyczna, tradycyjna etiopska kawa, a druga kawa była mrożona z awokado, z papają i z limonką. Po tak sycącym obiedzie udaliśmy się tuk-tukiem zamiast spacerem, ale spacerem udaliśmy się w kierunku pałacu w pierwszą drogę, natomiast w drogę powrotną udaliśmy się już tuk-tukiem i mieliśmy szansę przejechać się dłuższą drogą, natomiast w centrum miasta. Przygoda z Mekele tak naprawdę kończy się na tym etapie, bo Mekele poza pałacem, lokalną społecznością i dobrym dostępem do turystyki nie ma więcej do zaoferowania. My jutro wybieramy się w kolejną fantastyczną podróż, której nie możemy się doczekać od czasu wylotu z Polski, a nawet od czasu planowania. Zapraszamy na kolejne odcinki, które naszym zdaniem będą trochę bardziej ciekawe niż spokojne życie mieszkańców Mekele i Addis Abeby. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszamy. No dobra, jesteśmy po pierwszym dniu w Etiopii. I jak? Dobra, więc